Nazywam się Irena Kozlicka z domu Keller. Urodziłam się na Poluchnie. Mała kolonia. Mieszkali sami Polacy. Bo jest Poluchno jest i wieś też. Tam mieszkali i Ukraińcy, i Polacy. Moje dzieciństwo było naprawdę piękne. Często wspominam. W dzień, w którym uciekaliśmy, to tato, byliśmy na polu i tato mówi do mamy, że chyba zagaje mordują, bo słyszać krzyk, strzały, krzyki, piski. Tak było, tak. A to było oddalone, nie wiem jakie, może 5 kilometrów od nas było. I przyszliśmy do domu i tato zaraz poszedł po wiosce i mówi, że na zagajach coś się dzieje, bo słychać było jak strzały i krzyki i tak dalej. A żona mego stryjka, ona pochodziła, tam miała siostrę miała w Zagajach, to było Zagaje. Poszła zaraz do ojca na drugą, bo to była nasza kolonia, a Poluchno to była wioska taka, tam mieszkali i Ukraińcy, i Polacy. Poszła właśnie tam do ojca i mówi, że na Zagajach coś się dzieje. To ojciec zaprzęgnął szybko konie do wozu, a ona wzięła dzieci, jedna 4-latka dziewczynka, druga 2-latka, tak jakoś tak, małe dziewczynki były jeszcze. I pojechali. I po prostu nie dowiedzieliśmy, potem tata opowiadał, że nie dojechali do wsi, bo na drodze, na zakręcie, na skrzyżowaniu, złapali ich tam, zatrzymali i wszystkie wybili. Postrzelali wszystkich. Te dzieci i tych wszystkich. Konie zabrali, pojechali. I tak stało to do południa. Tato poszedł po całej wiosce, mówił, tak się dzieje, będziemy uciekać. Ale wszyscy jak mówią, jak będziemy uciekać, jak zostawimy to wszystko. Przecież wszystko tu mamy. Gdzie będziemy dokładać, z czego będziemy żyć. Ale jakoś mówił, że uciekamy, no bo uciekamy, bo często przychodził do nas Ukrainiec Stasiuk, mieszkał na Dobynkach, niedaleko, tak po prostu za taką górką tam był. Taki miał lasek, za tym laskiem, tam chyba parę domków było. On przychodził często do nas, tato buty naprawiał. I mówi, Janek, uciekajcie, bo będzie źle. Uciekajcie. On mówi, jak będziemy uciekać, zostawić to wszystko i uciekać? A co z naszym dorobkiem? Gdzie będziemy uciekać? Dokąd? Ale jak już powiedzieli, że już jak Zagaje meldują, to musimy to zostawić, musimy uciekać. I tak jakoś tato przeszedł się po wiosce jeszcze, czy już wszyscy pokryli się gdzieś po zbożach, czy nie. I przyszedł, mówi, teraz my możemy iść już. Wziął mamę za rękę, mama mnie, ciocia, młodsza siostra taty i wujek Marian, to teraz Michał się nazywa. A może kiedyś nazywałam go Marianem, a teraz Michał. Jeszcze żyje. I mówi on z kolegą, jakbyśmy uciekali, doszliśmy już prawie, niedaleko był las i mama puściła tatę za rękę i tata pobiegł. Mama skręciła zboże zaraz, tak? Była zboże i zaraz, daleko troszkę za zbożem była miedza i tam koło tej miedzy. Schowałyśmy się w zbożu. A tato poszedł, bo to mówi, że opowiadał mi, że
Szukał nas w nocy, bo chodził cały czas, szukał, no bo było, ale ciszy nie było. I tak jak zaczęliśmy uciekać już, to zauważyliśmy, że leci od naszej strony, od naszych zabudowań, no to było jakieś może 500 metrów, coś takiego, jakoś tak było. Jedzie na koniu Ukrainiec. Zaczął krzyczeć. I myśmy uciekali. Jakbyśmy uciekali, jak zobaczył wujka, a wujek był z kolegą. Jak zobaczył tych dwóch i tak pojechał za nimi. Pojechał za nimi i już tu zostawił. I tak nie wiem ile to trwało. Była cisza, potem widziałam zachód słońca. Potem już tak ciemno szadło się robiło. Słyszałam krzyki i mama mówi, już chyba mordują. Krzyki i dzieci krzyczały i ludzie krzyczeli, strzały były okropne. I tak siedziałyśmy z mamą tak koło tej miedzy w tym zbożu. Mama się modliła jaką mamy. Nareszcie przyszedł. Słyszę szum zboża. Mama mówi, ktoś idzie. Trzymała wrażenie w ręku i modliła się, ktoś idzie. Przyszedł jeden i ona go znała, mówiła po imieniu jemu. I mówi, daruj mi życie, nie strzelaj. I on posłuchał, wystrzelił w górę, poszedł. Myślę, będzie koniec już, ale za jakiś czas przyszedł drugi. Mama prosi tak samo, też po imieniu mówi jemu. On wystrzelił prosto w pierś mamy. Mama się przywróciła i słyszałam tylko taki charkot. I ja przewróciłam się razem z mamą. I mówi, że mamo, nie będzie zdawał sobie, Boże. Chyba nie Boże, co ja teraz zrobię? A już słońce zaszło, także ja już zostałam sama przy mamie. I potem słyszę, psy szczekają, ujadają. Chyba już tam się rabowali już, bo co innego można zrobić, wszystko w domu. I potem już szaro się robi, tak było dość ciemno, tak. Ja słyszę, ktoś idzie znowu. Patrzę, słyszę, idzie dwóch, rozmawiają, tak przeszli koło mnie. Jeden mnie tak trącił nogą. I mówi do drugiego, tak po ukraińsku, ta dytyna się żywa. A ten drugi mówi, nie żywa, idziemy. I poszli. I potem już pies przyleciał, wąchał, poleciał dalej. A tata mój już był koło blisko mnie, a ja nie słyszałam. Może potem już z tego wszystkiego może przysnęła koło mamy, albo coś. I tak przez całą noc leżałam koło mamy, nie ruszałam się. Dopiero nad ranem słyszę, bydło ryczy, w konie rżą. Ja mówię, Boże, pójdę na podwórko, powypuszczam te konie. I krowy powypuszczam, niech pójdę się najedzą, bo przecież głodne są. Ale pomyślałam sobie, nie pójdę, bo tam mogą być Ukraińcy. Nie pójdę, nie poszłam. I tak sobie myślałam, co będę robić. Zaczęłam płakać, rozmyślać. Ale nie, mówię, pójdę do tego Piotra. On zaraz za tym laskiem mieszkał tam, niedaleko. Tam chodziliśmy często, jak chodziliśmy na poziomki z mamą do lasu. Tam nieraz zachodziliśmy do nich. Wesele u nich było, to też u nich byłam. Taka po prostu troszeczkę starsza była ode mnie tam córka jego. Po prostu tak przyjaźniłyśmy się. Często chodziłam tam. On przychodził do nas. I jak mówiłam, że często przychodził, mówi, Janek, uciekajcie, bo będzie źle.
Tak to było. Ja wstałam rano. Mówię, Boże, co teraz zrobię? I pójdę. Pójdę do Ukraińca, pójdę do Piotrania. Może akurat coś. I wstałam, wyciągnęłam swój płaszcz, bo miałam płaszcz. Wyciągnęłam płaszcz spod mamy. Wejrzałam, a tu na plecach mama wyrwana, taka dziura była wyrwana. Pełno krwi leżało. Wzięłam, pożegnałam się z mamą, poszłam. Idę przez las i płaczę. Ale przyszłam pod dom tego Piotra. Z jednej strony zapukałam. Cisza. Z drugiej strony też cisza. Siadam na progu i płaczę. Gdzie teraz pójdę? Nie ma nikogo w domu. Ale widzę, patrzę, ze stodoły wychodzi Ukrainka. Przyszła do mnie. Mówi, a ty co? Tak rano wstałaś? Po co przyszłaś? Gdzie twoja mama? Gdzie twój tato? Nie ma mamy ani taty. Ona mówi, jak nie masz? Ale rozumiem, nie mów dalej. Mówi, głodna jesteś? I ja mówię, nie. Ale wzięła mnie do domu. Dałam, bo krowę wydoiła, bo miała mleko, nadała mi mleka. Mówi, chodź, porozmawiamy, posiedzieć, odpoczniesz troszkę, położysz się spać. Ale w tym czasie przyszedł Petro. Mówi, a gdzie twój tato, a gdzie mama? Ja mówię, nie ma. Mama leży tam zabita, a taty nie ma. I on mówi, to Niemcy zabili? A ja tak od razu, chyba nie można mówić, że to Ukraińcy. Od razu mówi, tak, Niemcy. Widziałem, że to Ukraińcy, nie chciałam nic mówić. Aha, Niemcy, no, Niemcy. I tak tam byłam, nie wiem, czy 3 tygodnie, dokładnie nie pamiętam, ile tam przybywałam, ale dość długo, bo to były żniwa były i akurat jak Polacy przyszli do Chorochowa, to Niemcy dali broń mężczyznom i wyjeżdżali na wieś i łapali Ukraińców. Dali im broń. I jakoś tak jednego razu zaczęli samoloty latać i zaczęli bombardować. To on w ten czas zapakował nas na wóz, ten Petro, i on tam mieszkał gdzieś, córka mieszkała, nie pamiętam jaka to miejscowość była, ale jechaliśmy wozem. I on mnie włożył, miał siedzenie ze słomy i tak było takie miejsce tam było dla mnie, że tam mnie schował, żeby po prostu jak będziemy jechać, tam mogą nas zatrzymać i sprawdzić. I tak było. Zatrzymali nas. I mówi, gdzie jedziesz? On mówi, że i tam, i tam. I coś tam wiezie, tam i tak. No, nic nie masz? No, nic nie ma więcej. Nic nie mam. Patrzę na tego i pojechaliśmy. I tam byliśmy, nie wiem jak długo, parę dni chyba, zanim te samoloty przestały bombardować. Przychodziły Ukrainki, bo one chodziły do miasta tam ze serem, z masłem, zawsze tam sprzedawały. I przyszły i mówiły, że jeden mężczyzna poszukuje swojej córki, swojej rodziny. A one powiedziały mu, że u Petra jest taka dziewczynka. I tato się dowiedział i wujek, pamiętam, to wujek był, bo jak ja byłam u nich, to zajechał na koniu i poznałam jego, tylko on tak, żeby nic nie mówić, zawrócił i pojechał. I pojechał w ten czas, tato dowiedział, że to już ja jestem i kazał Ukraińcu przekazać, żeby mi przyprowadziła. I
ubrała mnie. Ona cały czas, jak to już ubrała mnie, długo spódnicę dała i tak, żeby tak przebrać jak Ukraińcy chodzili. Nie? No i w ten czas wzięła po drodze zaszliśmy tam gdzieś, znajomą miała, zaszliśmy tam wody się napić, coś takiego, odpocząć. No i zaprowadziła mnie tam właśnie do Chorochowa. A tam wszyscy, o Jezus, Irenka, Irenka, Irenka. Zaczęły mnie pytać o to, a ja po prostu nie umiałam mówić po polsku. Zapomniałam wszystko. Języka polskiego zapomniałam. I pacierz mówiłam po ukraińsku, wszystko także. Po prostu bałam się odzywać. Bałam się, bo taka byłam zaszokowana, że aż. I tato przyszedł. To był okropny moment. Tato, jak mama puściła rękę taty, to do tego lasku wbiegł. Taki lasek był brzozowy, a w tym lesie były takie krzaki, tarniny, coś takiego. I on wsunął się w te tarniny i tam przesiedział. Przesiedział tak długo, aż się uspokoiło. Mówi, chodziły, bo taka była ścieżka, opowiadał potem mi, że taka ścieżka była koło tej tarniny, przychodzili koło niego, jego nie zauważyli. I przesiedział w tej tarninie, dopiero wieczorem wyszedł. I zaczął nawoływać, wołać mnie, szukać. Ale nie znalazł. I potem długo był, po 2 dniach poszedł strasznie ulewny deszcz. Taki deszcz padał, po prostu straszny. To zmógł, bo on nie miał gdzie się schować. Chodził i chodził i chodził i szukał i wołał. I cisza. Dopiero później, chyba po 3 dniach czy coś, doszedł do Chorochowa. I tam już była rodzina, była to i dopiero opowiedział wszystko, że wszyscy są, że Kazia, Irenka gdzieś zginęła i mówi, nie wołałem i nie wiem, nie znalazłem nigdzie. Nie tak zostało. Gdybym może, no ja nie słyszałam, no może, bo to był kawałek drogi, ale daleko nie wchodził, tylko tak nad lasem chodził. Nad lasem chodził. No i potem w tym deszczu jeszcze zmógł i właśnie po tym deszczu już widzi, że nie znajdzie mnie, nikogo. Poszedł do Chorochowa lasem, polem, doszedł do Chorochowa. To już wszyscy byli już. I już wiedział tato, że ja jestem, bo Ukrainki przychodziły, mówili, że taka i taka dziewczynka jest. I przyszli do nas, do Stasiuka i mówiły, że ktoś chce, żeby ją przyprowadzić do Chorochowa. Chyba ojciec jej. I tak było. Zaprowadziła mnie, właśnie poczekałam zanim za to przyszedł. No i w ten czas spotkanie było, ciężkie spotkanie było. Potem zaczęłam opowiadać, jak to było. Wszyscy słuchali. Ja płakałam, tato płakał, wszyscy płakali. Tak się skończyło. Nigdy nie widziałam, jak tato płacze. Pierwsze łzy, które widziałam, jak on płakał. To było bolesne.